Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na przegląd rynków. A się podziało wczoraj sporo. Ale zanim o rynkach, to takie pytanie, czy łatwo jest pobić indeks S&P 500? Jak myślicie, łatwo, trudno? Nie macie zdania? Odpowiedź jest tak, łatwo. Obecnie nie jest to jakimś nie wiadomo jakim wyczynem. Jeszcze 10 lat temu, 20 czy 30, myślę, że było o wiele trudniej. Trzeba było znać jakąś wiedzę, analizować spółki ręcznie. Teraz w dobie sztucznej inteligencji, w dobie programów różnych, gdzie sobie filtrujemy przez różne wskaźniki, w dobie influencerów, którzy promują właśnie inwestowanie w wybrane spółki, pokazują jak filtrują te spółki, jakie wskaźniki biorą pod uwagę, to tak naprawdę nie jest to jakiś straszny wyczyn. Nawet jak nie wiecie co zrobić, to pytacie sztucznej inteligencji i myślę, że jesteście w stanie to wszystko ogarnąć w ciągu jednego dnia i wyselekcjonować sobie spółki po wskaźnikach, które są perspektywiczne, które w S&P 500 są powyżej średniej, a nie na dole, a nie poniżej, te, które dobrze zarabiają, które w przeszłości nie miały dużych obsów, które są w perspektywicznej branży i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że na tych kanałach, które promują tego typu inwestycje, wszystkiego się możecie dowiedzieć, jakie wskaźniki są ważne, co trzeba brać pod uwagę, żeby takie spółki sobie wyselekcjonować. Czyli oczywiście może sobie pewno skopiować te spółki, kto już gdzieś tam wyselekcjonował, to najgorszy możliwy pomysł, bo nie wiecie wtedy co macie, po co to macie w swoim portfelu, więc lepiej to sobie zrobić już samemu. Tak jak mówię, obecnie nie jest to jakiś większy wyczyn ani problem i dużo gdzieś osób promuje coś takiego, pokazuje swój portfel publiczny, który pobija S&P 500. No i myślę, że to jest dobre, bo jednocześnie promowanie inwestowania i pokazanie, że S&P 500 można też w nie jakoś trudny sposób pobić i da się to zrobić. Obstawiam, że dla większości jednak najlepszym rozwiązaniem jest inwestowanie w szeroki rynek i kupienie sobie ETF-a na przykład na S&P 500 albo dokupywanie tego ETF-a co miesiąc z nadwyżek kapitałowych bezproblemowo, ale ci, którzy chcą sobie coś porobić, to jak najbardziej myślę, że mogą sobie tak działać i to nie zajmuje strasznie dużo czasu. Jak już raz ogarniecie, co jest ważne, wyselekcjonujecie sobie spółki, to potem już jest z górki i potem tylko trzeba co jakiś czas sobie to analizować. Nawet nie trzeba co miesiąc, wystarczy co kwartał sobie sprawdzać, czy te wyniki finansowe dalej się potwierdzają. Jeżeli tak, to nic nie robić. No, taka nudna robota. Czy ja tak robię? Nie, nigdy tak nie robiłem. Jakoś nie pasjonowało mnie grzebanie w tych analizach, różnych wskaźnikach. Po prostu sobie to wybieram na podstawie intuicji, a potem jak już gdzieś sobie pomyślę, jakaś branża dobra, jakaś spółka, no to może przyjrzyjmy się, czy w ogóle wskaźniki są ok, czy ta spółka nie jest czasem bankrutem, czy tam wszystko działa. To bardziej dla sprawdzenia, a nie dla selekcji spółki pod to, którą kupić, a którą nie. Miałem teraz nic nie kupować na giełdzie, ale coś mi się tam rzuciło w oczy. Jakoś tak wyszło, więc ja bardziej skupiam się na modzie, na tym, co może się w przyszłości udać, w którym kierunku mogą pójść rynki, bardziej tak niż analizowanie suchych liczb. No, większość tak analizuje i jakby tutaj te analizy i pobicie rynku S&P 500 jest spoko, ale no tutaj nie da się szybko zarobić. Też raczej nie będzie jakichś dużych obsów. No, w moim przypadku no niestety te obsuwy mogą być większe, niektóre wybory, a zdarzyło mi się już wybrać coś, co niestety była strata minus 100%. Tak też się zdarza, ale też te zyski czasami są kilkaset procent i w ogólnym rozrachunku jest dobry plus, więc jestem zadowolony, a jakby robię sobie to, co gdzieś się sprawdza u mnie
nie polecam innym, bo no, ta metoda jest, wydaje mi się, jakoś mało powtarzalna, taka intuicyjna. No niestety nie da się tego tak przełożyć, dobra, kup to, sprzedaj tu, tam. No nie, raczej nie bardzo. Dobra, co się podziało na rynkach? Wczoraj Jackson Hole przemawiał szef Fedu i powiedział, że pewno, może nie tak z przekonaniem dużym, ale że parametry, które są obecnie na rynkach, pokazują, że jest duża szansa, że będą jednak obniżki stóp procentowych. I rynek zareagował euforią. Pokazywałem na Xie i też na moim blogu kanały spadkowe na świeczkach godzinowych, na Bitcoinie i na S&P 500. Na Bitcoinie mieliśmy fałszywe wybicie dołem. Może pokażę, na 15-minutowym przebiliśmy wsparcie na 112 tysiącach, chwilowe, potem odreagowanie, fejkowe wyjście dołem, odreagowanie i potem o 16 jak zaczął przemawiać, to od razu wyszczał wyjście górą z tego kanału, który miałem wyrysowany i tak samo to nastąpiło na S&P 500. No korelacja kryptowalut z rynkami tradycyjnymi bardzo duża. Pamiętam jeszcze kiedyś było zero korelacji. Ktoś coś ogłaszał, 100% Bitcoin wszedł swoim trybem, w ogóle nie reagował na żadne tego typu newsy. Teraz reaguje dokładnie tak samo jak S&P 500. Skoro tak jest, to pytanie zasadne, czy te cykle 4-letnie dalej są w grze, skoro tak reagujemy, tak krypto reaguje na newsy. No wydaje mi się, że no teraz o wiele ważniejsze jest to, co się dzieje w gospodarkach, to, co ktoś tam powie, co się dzieje w Stanach, jak akcje idą, niż to, czy będzie kolejny halving za 4 lata, czy nie będzie i czy kupować pod to, czy nie kupować. A jeszcze wracając do tej selekcji spółek i pobijaniu indeksu S&P 500, to część próbowała to przenieść sobie na rynek krypto. Tutaj powiedzmy taki benchmark to Bitcoin, że pobić Bitcoina, czyli zarobić więcej niż po prostu kupienie Bitcoina i trzymanie. No większość na tym poległa, selekcjonując jakieś krypto poza Bitcoinem. Zdarzyły się osoby, które zarobiły więcej, ale są w znaczącej mniejszości. O wiele trudniej wyselekcjonować dobre tokeny w krypto niż dobre spółki. Tutaj mamy krótszą historię. Za bardzo nie ma co analizować historii firmy, bo tu jest bardziej dużo obietnic, więcej obietnic niż tego, co tam się dzieje w danym momencie. Są różne wskaźniki, które można obserwować, ale te wskaźniki są tak średnio wiarygodne i tak mało wnoszą, że tak jak mówię, większość poległa na tym, próbując pobić Bitcoina, kupując inne krypto. Dobra, Bitcoin nam wybił wczoraj, dzisiaj weekend, lekka korekta. Popatrzmy sobie, co się podziało na ETH do Bitcoina. Ethereum wybiło jeszcze bardziej, idziemy w górę, czyli ta średnia krocząca spadkowa powinna nam zacząć powoli się obracać. Dominacja Bitcoina też, reszta krypto bardziej odbiła niż Bitcoin, więc też ta średnia nam się powinna obracać. No na razie wygląda to pozytywnie. Czy można było pod tamto grać? Jaka była szansa? No według mnie 50/50, bo jakby powiedział coś innego, to rynek by zareagował w drugą stronę. I tak jak tu mieliśmy świeczki w górę, tak byłyby pewne świeczki w dół. Więc, bo pytanie jak będzie naprawdę, czy te stopy obniżą, czy nie, bo na razie jest kupuj plotki, sprzedawaj fakty. Może się okazać, że nie obniżą i będą tu rynki szły w górę do września, kiedy mają być obniżki, a potem się okaże, że na przykład obniżek nie będzie i nagle spadki. No, opcji jest jeszcze wiele, więc nie ma co otwierać szampana. Zobaczmy sobie na Ethereum. Ethereum w tej fali euforii nowe ATH wybił. No nie jakoś dużo w nocy, ale jest nowe ATH na Ethereum, tak jak Bitcoin miał i Ethereum też ma ATH z 2021 pobite. Dzisiaj też korekta. Tu na Ethereum spore wzrosty. Jedna świeczka praktycznie zakasowała te
wcześniejsze negatywne czerwone. Reszta krypto, tak jak mówiłem wcześniej, zareagowała też pozytywnie. BNB w górę, XRP, Tron. Nie będziemy się może nad tym za bardzo skupiać, nic to nie wnosi. Co się stało z dolarem? Może to pokażę na parze euro-USD. Euro w górę, dolar w dół i złotówka do dolara nam się umocniła. Nie pokazywałem złota ostatnio, więc złoto. Tu miałem trójkąty wyrysowane, były fejkowe wyjście górą, dołem. Tak naprawdę liczą się te wsparcie opory. Jesteśmy w trendzie bocznym. Takie pierwsze bandy 3245 od dołu, 3451 za uncję od góry, a przybicie dopiero 3500 otworzy drogę do większych wzrostów. No, niestety przybicie 3120 do spadków, które gdzieś wsparcie to dopiero jest, no powiedzmy jakieś tam wcześniejsze, okrągła liczba 3000, 2962 dołek lokalny, no i ta średnia krocząca też 2700. Ale na razie tu nic się nie dzieje. Złoto też zareagowało pozytywnie na ogłoszenie, że stopy procentowe będą podnoszone. Srebro też wzrosty, 2 razy większe niż złoto. Podobna sytuacja jak w krypto, Bitcoin w górę, altcoiny mocniej. Tak samo tu złoto w górę, srebro mocniej. Tu mamy też dość silny trend wzrostowy. S&P 500 też w tym szale prawie swoje ATH zrobiło. Wczoraj prawie 1,5% w górę. Nasdaq w górę. Russell, czyli te małe spółki, no jak na Stany małe, bo jak na polskie warunki to spore. Prawie 4% w górę. Tak w górę. I WIG minus 4%. Co się tu podziało? Czyżby polska giełda w ogóle oderwała się od rzeczywistości, od rynku amerykańskiego? No, są też takie informacje lokalne, które mają duży wpływ, a tutaj taką informacją była, że banki zostaną opodatkowane większym podatkiem CIT niż jest teraz i to ten podatek będzie się zwiększał, a banki, no WIG20 ogólnie mają w całym WIG-u duży wpływ, dużą kapitalizację mają. Więc spadki na bankach przełożyły się na spadki na WIG-u i WIG20. No WIG40 też, ale jest WIG80 już minimalnie. Co się podziało? Może pokażę. PKO 12% spadku, PKO SA 11%, Alior 9%. No tak to jest, jak brakuje pieniędzy, więc trzeba skądś wziąć. Myślę, że sobie tam w rządzie patrzą, dobra, tutaj te spółki dobrze sobie radzą, podetnijmy im skrzydełka i opodatkujmy. A część ludzi nawet będzie zadowolonych i patrząc po komentarzach, jakie były na Facebooku czy na Xie, co opublikowałem tę informację o tych podatkach, część to nawet się cieszy, że te banki zostaną opodatkowane. No część to nawet nie wie, że jakby to jest wszystko i tak przerzucane na klienta później. To nie jest tak, że jakaś firma prowadzi sobie działalność i ktoś im przypierniczy jakiś podatek i nagle na przykład jak zarabiali będą na minusie. No nie, no będą musieli sobie podnieść marżę, odpowiednio dostosować do tego i podnieść swoje ceny, no żeby dalej zarabiać tyle, ile zarabiali wcześniej. No wiadomo, że to są trudne decyzje, bo jest konkurencja na rynku, no ale myślę, że w rezultacie i tak podatki, które są na firmach, na osobach fizycznych, no ogólnie są przerzucane na konsumentów końcowych, więc wszyscy płacimy za to, że rząd ściąga te większe podatki. Po prostu płacimy przez to, że usługi, które oferują, w tym przypadku banki, są droższe niż były wcześniej. A jest oczywiście dużo różnych możliwości zmiany tego, że nie podnosimy cen, ale obniżamy jakość usług na przykład. No to też jest albo jak mamy jakiś produkt, to nie znowu podnosimy ceny, tylko gramaturę zmniejszamy. No opcji
wyjścia z tej sytuacji, jak nam ktoś da większe podatki zapłacenia, jest wiele. Myślę, że banki też mają tu wiele różnych opcji, jak to ogarnąć, żeby nie stracić, a przerzucić to na klienta końcowego. Więc taka sytuacja. Czy coś jeszcze tu miałem pokazać? O bankach powiedziałem. Ogólnie na ETF-ach, na Bitcoinie 66 milionów obrotu. Tutaj mamy wolumen. A na Ethereum 135, 2 razy większy obrót na Ethereum. I co ciekawe, na Bitcoinie był negatywny przepływ wczoraj na ETF-ach, a na Ethereum pozytywny. Czyli ciąg dalszy przepływu kapitału z Bitcoina do Ethereum. Już jakieś kilka miesięcy temu było, że ten cykl będzie inny, że to już Bitcoin zdominował przez ETF-y, że wcale tak nie będzie, że kapitał przejdzie z Bitcoina na inne altcoiny. No, a jak widać, nagle coś się zaczęło zmieniać w narracji i kapitał przepływa z ETF-ów bitcoinowych na ETF-y Ethereum. Czyżby ludzie zauważyli bardziej większy potencjał w Ethereum, że jeszcze można wyciągnąć więcej na Ethereum niż na Bitcoinie? Myślę, że tak, że coś w tym jest. Jeszcze miałem pokazać jedną spółkę Strategy, kiedyś MicroStrategy, która pomimo tego, że Bitcoin robił niedawno swoje ATH, jest w trendzie bocznym, powyżej jeszcze średniej kroczącej, ale rozwadnianie akcji i kupowanie bitcoinów w jakichś skomplikowanych mechanizmach finansowych, no po prostu chyba się powoli przestaje sprawdzać. Pytanie, jak długo ta firma jeszcze pociągnie. Myślę, że jeszcze może ciągnąć długo, ale jak zaczną się większe spadki na Bitcoinie, to tu będzie Armagedon. Myślę, że to będzie koniec tej firmy. Ci, którzy w nią zainwestowali, to prawdopodobnie stracą wszystko, co zainwestowali, a tam też fundusze poinwestowały, osoby fizyczne, te, które nie chciały kupować Bitcoina. Wydaje mi się, że totalnie już bez sensu kupowanie tej spółki zamiast ETF-a na Bitcoina, jak już nie chcemy fizycznego, w cudzysłowie Bitcoina kupować, tylko jakiś produkt, to już lepiej taki ETF. Ale kto co lubi, myślę, że świadomość tutaj finansowa powinna od tego, że jest coraz większy dostęp do informacji, nie jest taka duża i większość ludzi nie mają czasu z różnych powodów, polega na rekomendacjach innych, a jak pójdzie do takiego banku i bank powie, to może tutaj pani zainwestuje jakiś fundusz, w jakąś spółkę, tak to funkcjonuje, albo taki znajoma podpowie, dużo osób się nie edukuje finansowo, a niestety w szkole nie ma takiej edukacji o inwestowaniu, o ogarnianiu kapitału. Dziwne, są inne rzeczy, a nie ma tego. Myślę, że tutaj edukacja nie nadąża za zmianami, które następują, a wydaje mi się, że powinno być to wdrożone jak najszybciej, bo im szybciej ogarniają ludzie finanse, tym lepiej nimi zarządzają. Dobra, ale to już jest temat na zupełnie inną rozmowę. Dzięki, do usłyszenia, miłego weekendu i do zobaczenia następnym razem.